Ja już po tej opowieści chciałbym być Twoim klientem. Ventor o rewolucji w przemyśle. Przemysław Kamiński, związany ze światem przemysłu od ponad 20 lat. Początkowo menedżer produkcji, obecnie jako specjalista nowych technologii w obróbce plastycznej blachy. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o aktualnych trendach w przemyśle, życiu innowacyjnych firm, sukcesach oraz wyzwaniach dla firm produkcyjnych. Dzień dobry, Przemysław Kamiński. Dzisiaj jest ze mną nasz kolejny gość, Bartłomiej Anusiak z firmy Mikrostyk, prezes zarządu. I chciałbym dzisiaj zadać naszemu gościowi kilka pytań. Przede wszystkim, cześć Bartku, i pierwsze pytanie, powiedz mi, czym się zajmujesz Ty i co to jest ta firma Mikrostyk? W kilku słowach, proszę. Cześć Przemku, jestem zaszczycony, że masz nowy samochód na wywiad ze mną. Specjalnie to bardzo, do tego tak, wywiadu. to bardzo miło z swojej strony. Moje imię nazwisko Bartłomiej Anusiak, jestem prezesem firmy Mikrostyk i znajdujemy się w Gniewie, bardzo malowniczym mieście na województwie pomorskim. I zajmujemy się tłoczeniem metalu, więc tak naprawdę nasza firma to przede wszystkim tłocznia, gdzie tłoczymy na pracach mimośrodowych, hydraulicznych, ale również CNC, czyli mamy wykrawarki CNC i piętarki. Mamy również naszą narzędziownię własną i galwanizernię, w sumie około 220 osób, które każdego dnia zmagają się z trudnościami obróbki plastycznej metalu. Okej, czyli tak podsumowując ten wstęp, to jesteście samowystarczalni, jesteście w stanie sobie wyprodukować narzędzie pod dany projekt i później uruchomić produkcję dla Waszego klienta końcowego. Tak, rozumiem. dokładnie tak. Mamy własne biuro konstrukcyjne, więc wszystko robimy w własnym zakresie. Myślę, że jakby to jest nasza duża przewaga konkurencyjna, dlatego że tłoczniki są narzędziami i obróbka plastyczna metalu tak naprawdę generuje dużo awarii narzędzi, więc jakby już ta zintegrowana narzędziownia daje Ci bardzo szybką reaktywność, która, umówmy się, jest ważna. Natomiast jakby możliwość wykonywania tych narzędzi we własnym zakresie też daje nam sporą przewagę, bo wiadomo, że powiedzmy tych narzędziowni specjalizujących się w tłocznikach jest wbrew pozorom wcale nie tak dużo. Właśnie całkiem niedawno nawet mieliśmy okazję rozmawiać, bo my jako dostawca z kolei pras dla takich firm jak Twoja mamy problem z tym, żeby pozyskać dobrą narzędziownię, która by oferowała narzędzia wraz z naszymi prasami dla naszych klientów, więc u Ciebie ten problem odpada, bo jesteś sam sobie w stanie zapewnić te narzędzia. Super. Powiedz mi, bo jesteśmy na północy kraju, Ty stąd nie pochodzisz, nie urodziłeś się tutaj. Skąd Ty się tu w ogóle wziąłeś? Powiedz mi? Jak to się stało, że Ty tutaj wylądowałeś w tym Gniewie pięknym? To długa historia, tak? Jakby ja pracowałem wcześniej w plastiku, tak? Znaczy w sensie byłem dyrektorem sprzedaży w takiej francuskiej dużej grupy przemysłowej, która zajmowała się i zajmuje się nadal wtryskiem elementów plastikowych. No i tak naprawdę znałem tutaj rejon, dlatego że jedna z dużych fabryk tego koncernu znajduje się, że tak powiem, w Fizynie, więc to było nieopodal. Okay. Wiedziałem, że jest taka ciekawa firma jak Mikrostyk, która dostarcza elementy metalowe do niektórych wspólnych klientów, które na ten czas mieliśmy. No i ona jakby w 2010 roku borykała się z pewnymi problemami wynikającymi z tego, że jakby była mocno sfokusowana na biznes telewizyjny, a biznes telewizyjny się, że tak powiem, kończył w Polsce. No i jakby właściciele Mikrostyku zaproponowali mi, czy nie chciałbym jakoś tam wspomóc ich w planie restrukturyzacji firmy, na co, że tak powiem, chętnie przystałem. A jak już, że tak powiem, stworzyliśmy ten plan restrukturyzacji, to kolejnym pytaniem było, czy nie chciałbym go wdrożyć. Okej. No więc jakby to już było takie moje dziecko, ten plan, więc sobie pomyślałem, w sumie muszę wziąć za niego odpowiedzialność, tak? No Świetnie. I tak, że tak powiem, zaczęła się moja historia, która trwa prawie 10 lat w Gniewie i z której, że tak powiem, jestem, bardzo się zżyłem, tak naprawdę. Zżyłem się tutaj z ludźmi, zżyłem się z miastem, zżyłem się z fabryką, więc dobrze mi tu. No to widać po efektach,
które podczas tej samej restrukturyzacji, ale też rozwój firmy Microstyk jest widoczny gołym okiem, tak? Wydaje mi się, że to, co było 10 lat temu, a co jest dzisiaj, nawet nie wydaje mi się, wiem, to są dwie różne firmy, tak? Ten development poszedł bardzo, wręcz poszybował do góry, ale sam Microstyk to nie jest tylko obróbka blachy, bo ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę jeszcze naszych tutaj oglądających ten film, że Microstyk to nie tylko obróbka blachy, bo wy przecież wdrożyłeś bardzo dużo różnych dodatkowych rzeczy, dodatkowych biznesów. Jest Mad Device, chciałbym, żebyś powiedział o tym w 2 słowach dosłownie, jak i czym się zajmujecie, ale też znalazłem takie informacje i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie zostawiacie złomu po sobie, bo wykorzystujecie go też w sposób piękny, bym powiedział. Także to też są takie rzeczy, ta polityka, ta filozofia tej firmy bardzo mi się podoba u Ciebie, bo tak jak powiedziałem, jest Mad Device, jest biżuteria. Proszę powiedz coś więcej na ten temat. To miło, że widzisz też te różne nasze pozostałe działalności, które tak naprawdę się układają w jedną całość, tak? Dlatego, że jakby Mad Device, czyli Microstyk Automatic Device, czyli ta część jakby automatyzacji procesów, którą mamy w tej chwili u nas w firmie i którą prężnie rozwijamy, jest pewną odpowiedzią tak naprawdę na trendy dzisiaj w produkcji, czyli tak naprawdę mówimy o przemyśle 4.0, mówimy tak naprawdę o trudności w dostępie zasobów ludzkich, mówimy o konieczności konkurowania cenami z dostawcami czy tam z konkurencją azjatycką. I jakby nie ma tak naprawdę innej drogi niż automatyzacja procesów produkcyjnych i na tym właśnie, w tym wychodząc jakby z tej filozofii, wyciągnęliśmy już parę lat temu, powiedzmy taką perełkę naszych kompetencji z różnych działów, z narzędziowni, z technologii i stworzyliśmy tak naprawdę taką grupkę osób, która specjalizuje się w automatyzacji tych procesów produkcyjnych. Sprzedajemy różne rozwiązania na zewnątrz, ale też jakby robimy różne projekty wspólnie z tłocznią, żeby jakby być bardziej konkurencyjnym dla klientów, żeby pokazać im, że mamy dla nich rozwiązania, powiedzmy, kompleksowe. Tak? I to jest piękne, bo możecie to rozwiązanie, które chcecie później wypuścić na zewnątrz, możecie przetestować u siebie na swoim froncie robót, tak? Czyli macie poligon doświadczalny wewnętrznie tak. I wypuścicie coś, co już jest dokładnie tak i też mamy tą wiedzę, powiedzmy tak kolokwialnie rzecz ujmując, capeksową, tak? To znaczy też wiemy, że wszystko musi się szybko spłacić, tak? Bo nasz klient nam zawsze jak mantrę powtarza, słuchajcie, mogę zainwestować, ale 1,5 roku i mam mieć payback, tak? Czy tam 2 lata i mam mieć payback, tak? Więc jakby też oferując coś klientowi mówimy, nie sprzedajemy mu abstrakcyjnych rozwiązań, tylko wiemy, że on też musi szybko mieć zwrot z inwestycji, więc tak to nie chodzi o to, żeby mu zbudować statek kosmiczny, tylko zbudować mu coś, co będzie, że tak powiem, ulepszy mu proces, a ekonomicznie się obroni, tak? Tak jest. I zarobi jeszcze. Tak, dokładnie tak. Dokładnie czyli tak. Sam. Dobra, no to okej, mamy automatyzację, mamy obróbkę plastyczną blachy. Skąd biżuteria w ogóle? Skąd to się wzięło? Biżuteria tak naprawdę to też jest jakby cała część naszego CSR-u, tak? Czyli tak naprawdę my żeśmy już powiedziałbym znacznie wcześniej angażowaliśmy się mocno w życie takie społeczne Gniewu. No jesteśmy małą miejscowością, może nie aż taką małą, ale mimo wszystko niedużą w porównaniu do innych regionów takich bardziej industrialnych w Polsce. Doszliśmy do wniosku tak naprawdę, że to nie jest żadna nowość, tak? Że Microstyk jest trochę taką firmą pokoleniową, tak? To znaczy u nas pracują dziadkowie, ojcowie, później synowie, tak? I dzisiaj jakby my ze względu na to, że stajemy się oczywiście światem bardziej globalnym i ludzie się, że tak powiem, bardziej przemieszczają, aniżeli to było wcześniej. My chcieliśmy zachować tą naszą, że tak powiem, taką tradycję firmy rodzinnej i stąd jeszcze bardziej próbujemy, że tak powiem, tych młodych ludzi, ale również starszych, tak, zachęcić do tego, że warto pracować w Microstyku, że tak naprawdę to jest firma, która jakby
nie tylko jest w trakcie, znaczy nie tylko jest jakby z tym pracownikiem w trakcie pracy, ale też próbuje w pewnym sensie nawiązać z nim jakieś relacje poza pracą, tak? Nawiązać w sposób oczywiście nie jakiś taki, że się narzucamy, tak? Ale szukamy jakichś takich wspólnych wartości i wspólnych rzeczy, które możemy robić. Czyli firma odpowiedzialna społecznie. Czyli to jest ta nasza odpowiedzialność społeczna i ją tak naprawdę zbudowaliśmy wokół kilku filarów, tak? Jednym, znaczy otworzyliśmy fundację. Jednym z takich filarów to jest stacja Microstyk, czyli mamy taki Hyde Park, który tak naprawdę jest na terenie Microstyku, na bardzo malowniczym miejscu, gdzie utworzyliśmy takie kontenery, które w lecie tam są koncerty, bary, tak? Więc jakby próbujemy jakby integrować tą naszą społeczność po pracy. Projekt, jak wspomniałeś, Ubiju, czyli tak naprawdę zastanawialiśmy się, w jaki sposób można zwaloryzować ten złom, który jest jakby, powiedziałbym, tym Częścią waszej produkcji. Częścią naszej produkcji, tak? To jest jakby złom technologiczny i tutaj jakby wspólnie zarówno z pracownikami, zresztą nasze panie operatorki są modelkami naszej biżuterii, razem, że tak powiem, również z lokalnymi tutaj artystami, tak? Tworzymy różne linie produktowe, które później próbujemy komercjalizować, natomiast 100% przychodów wynikających z produkcji tej biżuterii jest jakby inwestowana z powrotem w te nasze główne punkty, które wyznaczają cele fundacji, tak? Okay. Czyli między innymi ekologia, tak? Integracja jakby wzmożenie jakiejś takiej aktywności prospołecznej. To są jakby jakieś takie różne filary, które mamy wpisane i które próbujemy na bieżąco realizować. Nie, to jest wszystko piękne. Przed chwilą przeszliśmy się też przez Twoją produkcję i pokazywałeś mi te maszyny, które tworzycie w Mad Device, które są no, naprawdę imponujące technologicznie, ale też wspominałeś mi tam w pewnym momencie o tym, że pokazywałeś zresztą sale wykładowe, czyli kształcicie też wewnętrznie sobie ludzi ze szkołą lokalnie tutaj w gminie, tak? Czyli to, co jest niestety zaniedbane w Polsce, czyli szkoły zawodowe i kształcenie tych przyszłych pracowników, tych przyszłych specjalistów, którzy będą później operatorami tych Twoich urządzeń. Robisz to już od samego początku. To jest też ciekawy temat. To jest jakby, my jesteśmy z tego jakby bardzo dumni, nazywamy tych młodych chłopców takim gabinetem cieni, ja mówię zawsze, bo zawsze mamy doświadczonych ślusarzy, ustawiaczy i jakby wokół nich mamy tych młodych chłopców, którzy się kształcą, ale tak jak wspomniałeś, oprócz tego mamy nasze sale wykładowce, gdzie dzieciaki, że tak powiem, chłopcy już powiedzmy starsi, mają wykłady razem z nauczycielem, który tak naprawdę u nas pracuje i on jest jakby na pełnym etacie się tymi chłopakami opiekuje. Mamy również wyznaczone osoby, które tak naprawdę w grupach już później również kształcą zawodowo te dzieciaki. Natomiast jakby wspomniałeś, że to szkolnictwo zawodowe jest w pewnym sensie zaniedbane i było zaniedbane w Polsce. Znaczy my jesteśmy jakby, i tutaj jakby nie mówię o nas, a mówię o szkole, absolutnie przykładem przeciwnym. To znaczy mamy fantastyczną szkołę zawodową w Gniewie z fantastyczną panią dyrektor, która jakby sama przychodzi też z inicjatywą, to znaczy to jest taka powiedzmy przykładowa współpraca, gdzie ona jakby tworzy też klasy i profile zgodnie, że tak powiem, z naszymi, że tak powiem, wymogami, prośbami. Skorelowane to jest piękne. To jest jakby pięknie skorelowane, mamy bardzo, bardzo bliską współpracę, robimy naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, za co rzeczywiście niezwykle przy okazji dziękuję pani dyrektor, która jest naprawdę fantastyczną osobą i powiem szczerze, że no, niedawny przykład, tak, no bo teraz jakby współpracujemy również z technikum, tak, czyli mamy szkołę zawodową, mamy technikum i w tej chwili w zeszłym roku żeśmy utworzyli kierunek technik automatyk. Bo jakby po rozmowach z panią dyrektor stwierdziliśmy, że to jest właśnie przyszłość też produkcji, tak? To są zawody, które zaraz będą nam jeszcze bardziej potrzebne, gdyż automatyzacja, tak jak wspomnieliśmy, idzie bardzo, bardzo dynamicznie i rok nam zajęło i pani dyrektor stworzyła, że tak powiem, klasę, udało nam się wspólnie zrobić nabór i mamy teraz już, że tak powiem, drugi rok chłopców, którzy się szkolą w tym obszarze i którzy będą dla nas, którzy będą mogli
myślę, że po pierwsze będą mogli bardzo łatwo znaleźć pracę, dlatego że to jest bardzo pożądany zawód. No a my jakby będzie to odpowiedzią na nasze potrzeby, które się zwiększają i będą pojawiały coraz bardziej w przyszłości, tak? Świetnie. Kurczę, podsumowując, Mikrostyk, firma odpowiedzialna społecznie, co pięknie nam tutaj opowiedziałeś, dostawca samowystarczalny, z możliwością zautomatyzowania nie tylko siebie. Ja już po tej opowieści chciałbym być Twoim klientem. Cieszę się bardzo, że jakby uczestniczymy w tym, że jesteśmy Waszym partnerem biznesowym i małym dostawcą. Także to tylko mnie tutaj napawa dumą, że możemy i że nasi klienci w ten sposób realizują swoje biznesy. Także ja bardzo, bardzo gratuluję. Świetna Dziękuję. sprawa, naprawdę fajnie się słucha takich historii i myślę, że ten wywiad ze względu na formę jest krótki, ale tak już mam w głowie poukładane, że musimy się spotkać jeszcze nie jeden raz i poopowiadasz nam szerzej o tym, co robicie i jak walczysz z tymi wyzwaniami, które są teraz przed nami stawiane, chociażby ten 20 rok i być może przyszły. O którym wszyscy chcemy zapomnieć już. Tak, dokładnie, więc ja z tego miejsca zapraszam Ciebie jeszcze na jeden wywiad, może uda nam się go w niedalekiej przyszłości nakręcić, może w innych okolicznościach, a dzisiaj bardzo Ci dziękuję, to było bardzo przyjemne posłuchać tego, bardzo interesujące. No i co, ze swojej strony polecam takie właśnie firmy jak Mikrostyk, żeby stali się dla Państwa dostawcą detali z obróbki plastycznej blach, a jak nie chcecie i nie interesujecie się kompletnie obróbką plastyczną blach, to sprawdźcie ich ofertę biżuterii, bo jest naprawdę piękna. Dzięki bardzo, Przemku, dzięki bardzo za tą możliwość, że tak powiem, spotkania. Super, dzięki Bartku. Wszystkiego dobrego. Na razie, dzięki.